Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o projekcie Gala Games oraz ich tokenie Gala. Dlaczego? Ponieważ moim zdaniem jest to bardzo obiecujący projekt z niszy gamingowej oraz Web3. Dodatkowo wchodzą w świat muzyki, filmu, metaversu. Naprawdę dzieje się dużo, natomiast jakiś miesiąc, 2 miesiące temu dwóch z założycieli tego projektu się pokłóciło i sprawdzimy sobie dzisiaj, czy przez konflikt ten projekt może upaść. Pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne. Wszystko, co tutaj mówię, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Jeżeli to akceptujesz, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i zaczynamy. Sam projekt Gala Games jest już istniejącą platformą, czyli mają swój produkt i po wejściu na stronę gala.com widzimy wszystko, co dzieje się na danej platformie. Są tutaj gry, muzyka, filmy, naprawdę dzieje się bardzo dużo. Widzimy, że też weszli we współpracę z wieloma artystami, wśród nich jest Snoop Dogg. Nic zaskakującego, ponieważ Snoop Dogg wszedł już w świat kryptowalut od dawna i interesuje się tym środowiskiem, natomiast z Gala Games również nawiązał współpracę. Mamy informację o teamie, o tym, że projekt dotyczy Web3. Poniżej możecie sprawdzić sobie ich media społecznościowe. Tam na przykład, a wejdźmy sobie, pokażę Wam, jeżeli chodzi o Twitter. Również dzieje się dużo, mają ponad 450 000 followersów i przy każdym poście mamy reakcję społeczności, możemy sprawdzić sobie statystyki, także na pewno projekt nie został porzucony, ma aktywną społeczność i dalej się rozwija. Wróćmy natomiast do samego tokenu. Jest on w market capie na 90 pozycji, pod względem wolumenu 67 pozycja, czyli ludzie handlują tym tokenem, jest zainteresowanie. Jeżeli ustawimy wykres na all, czyli cały czas trwania tokenu, widzimy, że jest on powiedzmy na ponad 90% spadku, ponieważ swój szczyt miał przy ponad 70 centach, 75, tak pokazuje CoinMarketCap. Dzisiaj jesteśmy poniżej 2 centów, poniżej 1,5 centa w sumie. I jest on dostępny na wielu giełdach. Mamy tutaj 15 podstron, co tylko pokazuje, że projekt i token cały czas funkcjonują w środowisku kryptowalut. Dobrze, przejdźmy sobie jeszcze na stronę Gali Games. Mamy tutaj oczywiście zakładkę muzyka, zakładka film, zakładka kariera. Jeżeli chodzi o muzykę, tutaj również dzieje się. Twórcy wrzucają swoje prace, można korzystać już z tej platformy. Jeżeli chodzi o film, także mamy działającą platformę. Wracając do karier, lista ofert pracy otwartych. Widzimy, że projekt nadal poszukuje nowych pracowników. Z tego, co również widziałem, to niektórzy oszuści podszywają się pod Gala Games i bezpośrednio kontaktują się na przykład z programistami po to, aby uzyskać od nich jakieś informacje, co również pokazuje na to, że Gala Games jest projektem wiarygodnym i nawet oszuści próbują wyciągać albo to kryptowaluty czy dane osobowe od programistów, podszywając się pod ten projekt. Tylko pamiętajcie, jeżeli jakikolwiek projekt niby odzywa się do Was sam, zawsze weryfikujcie, ponieważ jeżeli nie czekaliście na taką informację, to najprawdopodobniej są to oszuści i skamerzy, którzy nie chcą nic dobrego dla Was. Dobrze, przejdźmy dalej. Kto jest założycielem Gala Games? Jest dwóch. Pierwszym jest pan Eric, drugim jest pan Wright i to oni wzajemnie siebie oskarżają aktualnie o złe zarządzanie finansami firmy, wykorzystywanie ich na złe cele bądź na cele prywatne. Natomiast do tego przejdziemy później. Jeżeli chodzi o pana Erika, chodzi mi o to, abyście wiedzieli, że jest on założycielem organizacji Zynga. I czym jest Zynga? Zynga jest to platforma gier przeglądarkowych i jeżeli wejdziemy na zynga.com, widzimy informacje o wszystkich grach, które stworzyli. Oczywiście mamy tutaj Farmville trójkę. Każdy chyba kojarzy tą grę, ponieważ jeżeli ty nie grałeś, to jakikolwiek twój znajomy grał. Mamy Pokera, mamy tutaj Harry'ego Pottera, naprawdę potężna firma. I gościu wie, co robi, zna się na swoim biznesie. Jeżeli chodzi o drugiego pana, jest to pan Wright i tutaj również pan nie jest na rynku kryptowalut od wczoraj, czy ogólnie na rynku technologicznym i w dużym skrócie zajmuje się bezpieczeństwem. Firma jego została założona w 2002 roku. Natomiast Gala Games jest oczywiście jego kolejnym przedsięwzięciem. Ok, omówiliśmy platformę Gala Games, jest to istniejący produkt, platforma, która działa.
Przejdźmy teraz, czym jest Gala Token w ogóle, dlaczego Gala miałaby urosnąć na swojej wycenie. Wchodzimy sobie na stronę wsparcia Gala Games, oczywiście linki zostawię w opisie filmu, natomiast Gala Token jest to środek płatniczy na platformie Gala Games, Gala Music, Gala Film i Gala Metaverse. I tym tokenem rozliczamy się, jeżeli chcemy za coś zapłacić na tej platformie. Poniżej mamy również to rozpisane. Gala jest tokenem w Gala Games and Entertainment Ecosystem. Głównym celem wprowadzenia Gali jest zapewnienie wygodnych i bezpiecznych metod płatności i księgowania w całym ekosystemie. Nie będę tego Wam wszystkiego czytał, jak jesteście zainteresowani, oczywiście możecie sobie to sprawdzić. Natomiast w jaki sposób możemy pozyskać Galę? Galę możemy albo kupić na giełdzie kryptowalutowej, albo pozyskać poprzez założenie noda, czyli wspieranie tej sieci. I czym są te nody i jak w ogóle ta sieć funkcjonuje? Ogólnie, żeby funkcjonował cały ekosystem, on musi być wspierany przez nody, gdzie są zapisywane te wszystkie informacje o tym, co dzieje się w ekosystemie. Zaraz przejdziemy do szczegółowych informacji o tym, ile może być nodów i tak dalej. Natomiast każdy z nas może wykupić sobie takiego noda i wspierać sieć Gala. Dzięki temu będzie otrzymywał wynagrodzenie w postaci tokenów Gala oraz będzie mógł na przykład głosować na tym, w jaki sposób, w którym kierunku ma rozwijać się cały ekosystem Gali. I żebym Wam pokazał Get a Node, zobaczymy, klikniemy. I jeżeli chcemy kupić sobie takiego noda, no to musimy wydać dzisiaj ponad 7 milionów Gali, 7400. Przejdziemy sobie jeszcze tylko 7400 milionów Gali razy 0,013 dajmy, tam było. To jest 96 tysięcy dolarów. Czyli jak widzimy, nie jest to tania zabawa, nie każdego stać na to, aby postawić sobie takiego noda, który będzie wspierał ekosystem Gali. Dobrze, natomiast przejdźmy dalej do tokenomii. O co tutaj w ogóle chodzi? Wracając na CoinMarketCap, widzimy, że aktualnie w obiegu jest 24, prawie 25 miliardów Gali. Nie może być więcej niż 50 miliardów, ponieważ tak jest max supply, natomiast total supply jest 26, niecałe 27 miliardów Gali. Chciałbym jeszcze, żebyście wiedzieli, w jaki sposób odbywa się dystrybucja Gali, ponieważ wszystkie Gale są mintowane, czyli wydobywane, tworzone przez ekosystem jako nagrody dla nodów i te nagrody są dzielone pomiędzy Founders Node, Operators i Gala Conservativeship. I teraz, jeżeli mamy max supply 50 miliardów Gali, to w jakiś sposób ta podaż musi być kontrolowana, no bo cały czas nody pracują i one dziennie są wynagradzane tymi galami, ale jeżeli by tylko były wynagradzane, to podaż by cały czas rosła. Natomiast jeżeli używamy gali jako płatności w ekosystemie, no to ta gala jest spalana. Tu oczywiście mamy informację, że gala jest spalona jako gaz, czyli jako to paliwo w ekosystemie gali. Dodatkowo, jeżeli chodzi o emisję gali dla nodów, to tutaj mamy informację, depends on the total supply of gala on chain, czyli jest zależne od tego, jaki jest total supply, czyli jeżeli jest mniejszy niż 25 miliardów, to wtedy dziennie 68 milionów gali trafia do tych Founders Node Distribution. Poniżej mamy wypisane wszystkie warunki, natomiast jeżeli będzie ta wartość dochodzić do max supply, czyli będzie prawie 49,6 miliarda gali, to wtedy, jak widzimy, już ta dystrybucja dzienna będzie wynosić tylko 1 milion gali około, a nie 68. I w taki sposób jest to równoważone przez system, że w zależności od tego, ile jest tej gali, no i w sumie też od popytu, no bo jeżeli więcej ludzi korzysta z ekosystemu gali i płaci w gali, to więcej gali jest spalonej, no i zmniejsza się to total supply, co również wpływa na ilość nagród, które są przekazywane do nodów codziennie. Poniżej mamy informację, co działo się z tokenem. Jedna z większych aktualizacji była 15 maja tego roku, kiedy to Gala Token był zmieniony na Gala Token wersji 2, natomiast ticker się nie zmienił, cały czas jest Gala. Ogólnie mamy informację, że Team spalił około 21 miliardów tokenów i to jest to niebezpieczeństwo. Tak naprawdę Team nie musiał tego spalić, my tylko polegamy na tym, czy Team wywiąże się ze swojej obietnicy. Tutaj aktualnie zostało to spalone i zachowali się w porządku, natomiast nie mamy pojęcia, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Oby dotrzymywali swoich obietnic, póki co
nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń, no oprócz tego konfliktu właścicieli. Ok, przejdźmy dalej. Następna informacja, czym jest dystrybucja. Nie będę Wam tego wszystkiego opisywał, ponieważ możecie to sprawdzić. Natomiast co Wam chciałem pokazać, jeżeli chodzi o nody, to fakt, że jeżeli one są wynagradzane, to te nagrody znajdą w Treasure Chest. I tu jest napisane, że te nagrody nie są na blockchainie, kiedy są w tym Treasure Chest. I żeby je wymintować, czyli wpisać na blockchain, trzeba wejść w to miejsce i je wymintować. To jest moim zdaniem dziwne i trochę zaskakujące, ponieważ one nie wchodzą wtedy w total supply. Nie mam pojęcia, jak to działa. Niestety nie mogłem się doszukać, jak to funkcjonuje i czy to, jeżeli nie jest na blockchainie, to jest wliczane w total supply. Jeżeli macie taką informację, to zostawcie ją w komentarzu. Natomiast ja nie mogłem się dokopać. Mamy tylko informację, że to mint on demand, czyli wydobycie na żądanie, jest po to, aby ta sieć była zdecentralizowana. No nie wiem. Moim zdaniem dyskusyjny temat, no ale okej, tak napisali i tak jest, ja tego nie zmienię. Co jeszcze chciałbym Wam pokazać, to kolejna strona, gdzie jest napisane o właśnie nodach. Mamy informację, że nodów może być maksymalnie 50 000 i mamy ogólnie informację, że Gala jest największą zdecentralizowaną siecią gamingową na świecie. Ok, fajnie. Natomiast poniżej mamy informację na temat głosowania nodów i w tym miejscu Gala informuje nas, że jeżeli kiedykolwiek przyjdzie do wyboru pomiędzy wspieraniu platformy gamingowej, a zwiększeniem przychodów do tych nodów, do właścicieli tych nodów, no to te nody zawsze wybiorą rozwój tej platformy. Mocno dyskusyjne, dziwne, ponieważ właściciele kłócą się o kasę, a nody mają być skupione na rozwoju zdecentralizowanej sieci gamingowej, największej na świecie. Nie wiem, czy im wierzycie, nie wiem, czy im nie wierzycie. Możecie prześledzić temat, natomiast konflikt cały czas jest. Ogólnie to trwa w sądzie i sąd będzie rozstrzygał tą sprawę. Natomiast projekt Gala odnośnie gier, filmów, muzyki działa. Na sam koniec nie będę już się rozwodzić, natomiast w opisie filmu zostawię Wam 2 artykuły z blogu Gala Games, gdzie jest informacja odnośnie przejściu na token Gala drugiej wersji i co tam było zrobione, dlaczego, ile tokenów spalono i faktycznie je palili. Palenia są nawet podlinkowane i gdy w to wejdziemy, ma informację o ilości tokenów, która była wysłana z adresu Gali na adres 0, czyli te tokeny zostały spalone nieodwracalnie. Drugim artykułem z blogu Gali jest oficjalne ustosunkowanie się do spraw sądowych, które wytoczyli sobie nawzajem założyciele Gali. Tu również macie informację, w skrócie jest o tym, że projekt będzie się rozwijał, a to sąd rozstrzygnie spór pomiędzy założycielami. Podsumowując, Gala Games, bardzo ciekawy projekt, tokenomia ciekawa, natomiast dziwne jest to, że wydobycie tokenów i zapisanie ich na blockchainie jest w momencie, gdy node je wymintuje, bo nody, gdy są wynagradzane, to nie jest to od razu zapisywane na blockchainie, przynajmniej ja to tak rozumiem. Dodatkowo społeczność cały czas funkcjonuje, wszystko się rozwija, konflikt jest jedynie pomiędzy właścicielami, będziemy się temu przyglądać i oczywiście na koniec dam jeszcze eksperyment, co by było, gdybyśmy dzisiaj kupili Galę i sprzedali ją za 2 lata około, kiedy uważam, że będzie koniec następnej hossy. Dzisiaj Gala to niecałe 1,5 centa, wrócimy do Gali za rok, 2. Pamiętajcie, to nie jest żadna porada inwestycyjna, to jest tylko i wyłącznie internetowy eksperyment. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!